W dzisiejszym odcinku kryptoogłoszeń opowiemy o organizowanym quizie przez Binance z okazji 10 milionów obserwujących na Twitterze. Wspomnimy o premierze Own the Zone oraz poruszymy wątek organizowanej akcji we współpracy z Kryptonarodem oraz kryptoekipą. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji, komentarza. Tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Everdome życzy wszystkim wesołych świąt, a dodatkowo przekazuje informacje o konkursie, w którym do wygrania jest 10 razy po 500 USD. Zasady konkursu są bardzo proste, wystarczy polubić i podać dalej post, który został załączony do tweeta, którego właśnie widzicie na ekranie. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 19 grudnia o godzinie 16 czasu polskiego. Nowa para kryptowalutowa została dodana w punktach wymiany Kanga oraz u członków zaangażowanych w Kanga Local. Klienci Kanga Exchange mogą sprzedawać i kupować tokeny Algo w parze z OPLN. Aktualną mapę wszystkich punktów wymiany i użytkowników Kanga Local znajdziecie na stronie kangacounter.pl. Giełda Binance jest świadoma niezbyt normalnych ruchów cenowych dla par handlowych powiązanych z tokenami SUN, RDR, Osmo, FUN oraz GLM. Binance podejrzewa, że ta aktywność nie jest spowodowana przejęciem konta lub skradzionymi kluczami API. Binance informuje o aktualizacji tego wątku w momencie, kiedy pojawią się nowe informacje. Przypominamy o możliwości zakupu czapek, bluz, t-shirtów i wiele innych różnych gadżetów w sklepie Avalanche. Boba Network informuje o nawiązaniu strategicznego partnerstwa z MegaWorld. MegaWorld jest światem budowanym na Boba BNB L2. Boba Network głęboko wierzy, że skalowanie blockchainów przyniesie korzyści wielu branżom, w tym oczywiście branży gaming. Boba Network wspólnie z MegaWorld jest gotowe, aby przekazać światu, jak naprawdę zaawansowane są gry blockchain. Ebor Foundation ogłasza premierę Own the Zone. Own the Zone jest oficjalną, licencjonowaną grą przez FIFA World Cup. Wspomniana gra została stworzona przez studia Reality Plus na sieci Hedera. Crypto Mayhem ogłasza partnerstwo z Arabian Gaming Guild. Arabian Gaming Guild zajmuje się promocją gier Play to Earn wśród arabskich graczy. Arabian Gaming Guild jest również pierwszą gildią gamingową w regionie MENA. Tencent kolejny raz udostępnia możliwość zakupu rozszerzenia TGLP. Aby dokonać zakupu tej subskrypcji należy zablokować 1000 tokenów Tencent. Wówczas subskrypcja zostanie przedłużona o kolejne 365 dni. Rabik wita XY Finance na swoim ekosystemie. XY Finance zostało nowym dostawcą w systemie cross-chain Rabik. Stopień interoperacyjności Rabik wzrósł wraz z nawiązanym partnerstwem. Galaxy integruje się z Aptos. Projekty mogą już teraz wprowadzić kampanie dla użytkowników Aptos i śledzić informacje o łańcuchu. Galaxy informuje, że jest to duże wydarzenie dla ich społeczności. Zarazem Galaxy jest szczęśliwe z dołączenia kolejnego udanego blockchaina do ich ekosystemu. Kadena informuje, że w nieco ponad 4 lata ich niesamowita społeczność Discord rozrosła się do prawie 20 000 członków. Kadena zdecydowała się wprowadzić pewne zmiany, aby poprawić wrażenia użytkowników z korzystania z Discorda. MoveBit ogłasza partnerstwo z Mav Wallet. Mav Wallet jest kryptowalutowym portfelem multi-chain. Kanga informuje o nowym AO. Już 15 grudnia odbędzie się EOS M-Pace Token. M-Pace Token umożliwi firmom i rządom na całym świecie uruchamianie i komercjalizację aplikacji, które usprawnią realizację i obniżą koszty płatności w branży medycznej. Więcej szczegółów znajdziecie w artykule załączonym do tweeta. Pierwsza w historii kolekcja CFDA pod tytułem Oświetlając ścieżkę amerykańskiej mody pojawiła się na Polygon. Wzięły w niej udział takie marki m.in. jak Tommy Hilfiger, Michael Kors, House of Herrera, Viven Team i New York Willie. Council of Fashion Designers of America, czyli CFDA, to stowarzyszenie branżowe typu non-profit zrzeszające czołowych amerykańskich projektantów mody. Binance organizuje quiz, w którym rozda 10 milionów sats, aby uczcić 10 milionów obserwujących na Twitterze. Aby wziąć udział, należy retweetować post, zaobserwować Binance na Twitterze oraz wypełnić quiz, do którego link znajdziecie w poście. Zapraszamy na odcinek specjalny kryptoogłoszeń. Przedstawiamy w nim historię Jasia, który potrzebuje pomocy. Postanowiliśmy zorganizować kryptoakcję, do której dołączył Kryptonaród i kryptoekipa, za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z tym filmem i wzięcia udziału w akcji. Za okazane serducho bardzo dziękujemy. Microsoft zidentyfikował cyberprzestępcę, który infiltrował grupę na Telegramie, udając przedstawiciela platformy z rynku kryptowalut. W poście opublikowanym przez zespół Security Threat Intelligence firmy Microsoft stwierdzono, że cyberprzestępcy mieli znaczną wiedzę na temat branży kryptowalut i zaprosili co najmniej jedną ofiarę do innej grupy na Telegramie.
Głównym celem było zdobycie zaufania ich ofiary. Atakujący wysłali osobom, które chciały okraść, zawirusowane arkusze kalkulacyjne programu Excel. Te zawierały dobrze przygotowane informacje i wyglądały na wiarygodne. Po otwarciu plik pomagał w ataku na sprzęt, zapewniając cyberprzestępcom zdalny dostęp do systemu ofiary. Rynek kryptowalut pozostaje obszarem zainteresowania cyberprzestępców. Według ostatnich badań przeprowadzonych przez firmę Privacy Affairs, zajmującą się bezpieczeństwem cyberprzestępczym i prywatnością w sieci, wartość kryptowalut przejętych przez cyberprzestępców w tym roku wzrosła o 4,3 miliarda dolarów. Kazachstan może już nie być centrum kopania bitcoinów, wszystko przez nowe przepisy dotyczące kopania kryptowalut. Posłowie przygotowali ustawę o zasobach cyfrowych Republiki Kazachstanu oraz inne przepisy, które dotyczą kopania kryptowalut. Przypomnijmy, że po tym jak Chiny zakazały miningu, Kazachstan stał się jednym z centrów kopania bitcoina w tym regionie świata. Wszystko ze względu na tanią energię elektryczną. Didar Berkebayev, współzałożyciel Xive, platformy z rynku kopania kryptowalut, zauważa, że łącznie 5 ustaw, jakie przygłosowano, wprowadza nowy schemat zakupu energii elektrycznej dla górników, a także zaktualizowany system licencjonowania i opodatkowania. Górnicy bitcoina będą mogli kupować tylko nadwyżki energii elektrycznej w sieci publicznej. Zakup prądu za pośrednictwem kazachstańskiej giełdy operatora rynku energii może być również przez nich realizowany, ale nie każdy będzie mógł dokonać tego typu zakupu, ponieważ energia elektryczna sprzedawana będzie w formie aukcji. Koncesja na mining zostaje podzielona na 2 podkategorie. Pierwsza dotyczyć będzie cyfrowych górników, którzy dysponują odpowiednią infrastrukturą, własnymi centrami przetwarzania danych. Druga ma dotyczyć właścicieli sprzętu, którzy wynajmują miejsca w centrach przetwarzania danych. Po zatwierdzeniu nowych przepisów zarówno pojedynczy górnik, jak i całe grupy wydobywcze zostaną obciążone podatkiem dochodowym od osób prawnych, do którego ma dojść całkowity zakaz reklamowania transakcji kryptowalutowych. Ponadto osoby przeprowadzające transakcje w kryptowalutach zostaną również obciążone podatkiem od wartości dodanej wraz z podatkiem dochodowym od osób prawnych. Twitter jest w ostatnim czasie na ustach wszystkich. Za sprawą sporych zmian na platformie, ale także tych kadrowych. Jak wspominaliśmy wcześniej, Elon Musk postanowił wymienić znaczną część obsady kierowniczej. Przy czym względem wielu pracowników również nie pozostała łaskawy. Jego oczekiwaniem była bowiem cięższa niż do tej pory praca, na którą wielu nie chciało przystać, więc najzwyczajniej w świecie odeszli z firmy. Teraz jednak okazuje się, że sprawa ma drugie dno, a część zwolnionych pracowników zaczyna oskarżać spółkę o nieproporcjonalne zwalnianie pracownic. Reuters poinformował niedawno, że toczy się w tej sprawie już nawet postępowanie prawne, jako skutek niedawnych masowych zwolnień platformy. Pozew zbiorowy został złożony w San Francisco w ostatnią środę, z zarzutami, że Twitter celowo zwalniał w większej mierze kobiety niż mężczyzn. Ponadto w pozwie stwierdzono, że w najlepszym tego dowodem jest procentowy stosunek zwolnień. Podobno miało dojść do odwołania ze stanowisk 57% wszystkich pracownic, zaś w przypadku mężczyzn ten odsetek miał wynosić nieco mniej, bowiem 47%. Przypomnijmy, że od czasu przejęcia tej platformy przez Elon Muska jego przeciwnicy stale przygotowują kontrowersje mające uderzać w założyciela Tesli i SpaceX. Teraz kolejnym orężem walki z miliarderem ma być wspomniany pozew zbiorowy. Reuters zręcznie wykorzystał moment publikacji artykułu, bowiem wedle wielu doniesień amerykańskich mediów aktualna sytuacja ekonomiczna Twittera ma być nie najlepsza. Można więc pisać o tym temacie na pierwszych stronach gazet, gdyż jest on w ostatnim czasie bardzo chwytliwy. Jaka jednak jest prawda, prawdopodobnie nie dowiemy się nigdy, bo śledztwo w tak absurdalnej sprawie niewiele może wykazać. Patrząc obiektywnie, tak niewielka różnica procentowa w zwolnieniach nie mówi nam właściwie nic. Można więc chyba podejrzewać, że sprawa jest nadmuchiwana sztucznie przez politycznych przeciwników Muska. Jak donosi agencja Reuters, łącznie zwolniono na początku tego miesiąca około 3700 pracowników w celu obniżenia kosztów. Ponadto wiele osób po prostu zrezygnowało z pracy dla Twittera. Ministerstwo Skarbu Wielkiej Brytanii jest zobowiązane do ustanowienia bezpiecznych ram dla korzystania ze stablecoinów. FSMBill planuje regulować aktywa kryptograficzne. W ten piątek Ministerstwo Skarbu Wielkiej Brytanii ogłosiło reformy Edynburga, które mają napędzić wzrost i konkurencyjność w sektorze usług finansowych. Edynburskie reformy wymienione w ustawie o usługach i rynku finansowym, czyli właśnie FSM, miały na celu ustanowienie bezpiecznego środowiska regulacyjnego dla stablecoinów, które mogą być wykorzystywane do płatności. Rząd planuje nie tylko regulować monety typu stablecoin, ale także szerszy zakres działań związanych z aktywami krypto, które są związane z inwestycjami. Według raportu Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw handlu i rozwoju z czerwca 2022 roku ponad 5% populacji Wielkiej Brytanii posiada kryptowaluty. Stąd regulacje są uważane za niezbędne do ochrony obywateli, zwłaszcza po upadku FTX, który spowodował chaos w branży kryptowalutowej. Ponadto rząd chce wzmocnić uprawnienia Urzędu Nadzoru Finansowego. Poprzez regulację FCA podejmie środki, takie jak ograniczenie zagranicznych firm i reklam kryptowalutowych. Planują chronić konsumentów przed oszustwami, złym zarządzaniem i fałszywą reklamą za pomocą przepisów. Społeczność uważa jednak, że ograniczenie reklamy spowoduje niższe przychody firmy, które już poważnie dotknęła Bessa.
Reforma wspomina również o planach rządu dotyczących konsultacji z brytyjskim detalicznym CBDC obok Banku Anglii. Społeczność spekuluje, że Wielka Brytania przejmie inicjatywę w zakresie przepisów kryptowalutowych, a kolejne kraje mogą pójść w ich ślady, aby uregulować aktywa. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!